Szanowni Państwo, oczywiście wszyscy kochamy dzieci. No może są wyjątki, ale jak wiemy w biologii wyjątek potwierdza regułę. I oczywiście chcielibyśmy, żeby ta opieka nad tymi dziećmi była jak najwłaściwsza. No niestety nie w każdej sytuacji tak jest, nie zawsze tak to wygląda. I na pewno jeżeli chodzi o stres, mogą sobie Państwo przypomnieć teraz sytuację z dzieciństwa, gdy no, jesteśmy sobie jako dzieci, jesteśmy z rodzicami i tłum ludzi, bardzo dużo ludzi. I nagle ci rodzice się gdzieś zgubili. No nie potrafimy ich zlokalizować. I teraz proszę zamknąć na moment oczy i przypomnieć sobie, jakie temu towarzyszyły emocje. Oczywiście strach, ogromny stres. I teraz proszę pomyśleć, co by było, gdyby ten stres występował tak codziennie. Nie ten jednorazowy, ale rzeczywiście występował codziennie. I właściwie na tym opierają się całe moje badania, czyli jak wygląda ta opieka matki, no w moim przypadku oczywiście matki szczura nad tym potomstwem i jak to na nie wpływa. Co dzieje się w ich organizmie, gdy separujemy je przez 15 dni, 6 godzin dziennie, więc właściwie pół dnia od tej szczurzej mamy. I zbadaliśmy już właśnie, co się dzieje. Oczywiście, co nie jest niespodzianką, szaleje nasza oś neurohormonalna, oś stresu, czyli kortykosteron idzie bardzo wysoko w górę. U gryzoni mamy kortykosteron, u ludzi mamy kortyzol. I problem największy tak naprawdę, bo gdyby skoczył sobie ten kortykosteron, ok, to nie jest jakiś straszny problem, ale okazuje się, że ten kortykosteron jest na podwyższonym poziomie do dorosłości, czyli właściwie zostaje już cały czas ten pułap tego hormonu na wyższym poziomie. No inne badania pokazują, że rzeczywiście jeżeli tego hormonu mamy zbyt wiele, to po prostu sprzyja to zaburzeniom depresyjnym, różnym stanom lękowym. No u szczura oczywiście badam to w ten sposób, że wykonuje się testy behawioralne, czyli na przykład taki szczur sobie chodzi, eksploruje teren. Oczywiście im będzie bardziej zlękniony, tym mniej zobaczy, tym mniej tego terytorium pokona. Co się jeszcze okazuje? Jednak kobiety to nie słaba płeć. Okazuje się, że to mężczyźni są zdecydowanie bardziej podatni na stres związany z tą właśnie niewłaściwą opieką matki. Także jesteśmy mniej odporni na ból, mniej odporni na stres. No właściwie katar stanowi dla nas takie śmiertelne zagrożenie już, taka sprawiedliwość. Oprócz tego bardzo ważne jest też, czy da się to odwrócić, ten efekt. I rzeczywiście leki wpływają i potrafią odwrócić efekt właśnie tego stresu. Dziękuję. Wielkie brawa.